Przyjemny cień dają uliczki Starego Miasta w ten słoneczny dzień, ale te 76 lat temu tak przyjemnie tu nie było, no bo w zasadzie Stare Miasto było w samym jądrze niemieckiego ataku podczas powstania. Choć te uderzenia najsilniejsze rozpoczną się, można powiedzieć, w drugiej połowie sierpnia. Wąska zabudowa Starego Miasta sprzyjała obronie, już żeśmy weszli w tą zabudowę, natomiast reduty, barykady były dość wysokie, 2-metrowe, jeszcze przed tą barykadą rów przeciwczołgowy. Może skierujemy się tutaj w stronę katedry, bo obrona Starego Miasta opiera się na redutach. Tymi redutami od strony Placu Zamkowego to są właśnie barykady przy Placu Zamkowym, ale też taką swoistą redutą będzie Katedra Warszawska. Tu będą walki, toczyły się nawet we wnętrzu tej budowli, szczególnej. Kiedy upadnie Katedra Starego Miasta 28 sierpnia, to Niemcy będą powoli wbijać się. Podobnie w tym samym czasie 28 sierpnia pada Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, czyli jak te dwie reduty blokujące Niemców od północy i południa upadną, to Niemcy powoli będą się wdzierać do wnętrza Starego Miasta. Wędrujemy śladami powstania w murach katedry. Jeden z nich. Tu widzimy gąsienicę. Gdy ktoś przeczyta ten napis, to dowiaduje się, że to jest gąsienica czołgu miny Goliat. Faktycznie był to rodzaj miny, którą Niemcy używali w ataku na katedrę. Wspomina Irena Orska. Piękno budowane przez stulecia polskich dziejów paliło się na popiół w naszych oczach nabiegłych krwią. Wysmukłość XIV-wiecznej katedry Świętego Jana, najwęższa na Starym Mieście ulica Rycerska, polichromie na Starym Rynku. Płakałam z bezsilnego gniewu. Jezuicką idziemy. Ulicą jezuicką. I tutaj są właściwie takie świadectwa powstania warszawskiego. Nam tłumaczą, jak wyglądało powstanie. Proszę zobaczyć. Podporę, pod wykurz kamienicy. Z tej strony widzimy ślady po strzałach wojsk niemieckich. I tych strzałów dziesiątki, jeśli nie setki. Niemcy nie żałowali. Natomiast zrobimy kilka kroków dalej i odwrócimy się w przeciwną stronę, czyli powstańcy się bronią. I zobaczymy, ile śladów powstańcy uczynią. Tam, gdzie strzelali Niemcy, to mamy sito, a tutaj widzę jeden ślad, czy może jakiś drugi znajdziemy. Jest ich bardzo mało. To świadczy o tym, że jak powstanie strzelał, musiał strzelać celnie. Tej amunicji było tak mało, że nie mógł sobie strzelać gdzieś w powietrze. To było miejsce nie tylko zaciętych walk powstańczych, ale też wielkiego dramatu ludności cywilnej. Straszne bombardowania, także to życie będzie się toczyło niestety, ale w piwnicach. Wieczorami temperatura musiała sięgać 40 stopni Celsjusza. Resztki wody były zarezerwowane dla rannych. Nastroje pogarszają się z każdym dniem. Ludzi ogarnia apatia i przygnębienie. Zaczynają głośno sarkać na kierownictwo powstania. Zaczynają panować choroby, czerwonka i tyfus. Stare Miasto wytrwało miesiąc. Najbardziej, można powiedzieć, zaciętej walki. Od 13 sierpnia do upadku, to non-stop ta dzielnica jest pod ostrzałem, pod atakami niemieckimi.